Czy doskonałość to przekleństwo fotografii? W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zachęcić i zabrać w podróż w kierunku fotografii niedoskonałej. Daję tutaj cudzysłów, bo mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać na pewien eksperyment, do pewnego eksperymentu, do wyjścia ze strefy komfortu i udania się tam, gdzie moim zdaniem zaczyna się prawdziwa fotografia. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. W czasie kursów i warsztatów fotograficznych, które prowadzę już od wielu lat, spotykam fotografki, fotografów, robię przeglądy portfolio, fotografuję razem z nimi na różnych wyjazdach fotograficznych i widzę mnóstwo zdjęć, z czego większość to tak zwana fotografia doskonała. Bo żeby zająć się niedoskonałością fotografii, musimy sobie zdefiniować, czymżeż jest ta fotografia doskonała. Fotografia doskonała to jest fotografia, która wpisuje się w kanon fotografowania. Kompozycyjny kanon, który wpajany jest nam, wkładany do głów w czasie takich różnych podstawowych kursów fotografii. Ja zresztą dawno temu na takim kursie też zaczynałem i bardzo mi ten czas namieszał w głowie na niekorzyść. Musiałem się z tego przez jakiś czas leczyć, tak? Chyba tak to można nazwać. No więc kładą nam w tych kursach fotografii pewien kanon estetyczny, który paradoksalnie nie jest niczym złym, bo to jak komponować, jak ustawiać w mocnych punktach, jak dbać o prosty horyzont, ostrość zdjęcia, jak ustawiać ostrość na konkretnym zdjęciu, jak tymi wszystkimi elementami trójkąta ekspozycji manewrować, jak je wykorzystywać do tego, żeby zrobić poprawną fotografię. Nic z tym złego pod warunkiem, że nie potraktujemy tego jako sposób na naszą fotograficzną karierę i nasze wyrażanie siebie, ale jako ten początek. Trochę jak z nauką jazdy samochodem, czy nauką jazdy na nartach. W końcu poza trasami nie jeździmy po pierwszym tygodniu nauki jazdy, ale kiedy już mamy opanowany nasz narciarski warsztat, podobnie drift nie jest czymś, co wykonujemy przynajmniej intencjonalnie na każdym rondzie i skrzyżowaniu. Takoż jest z fotografią. Ten początek jest bardzo istotny i ten początek, kiedy zaczynamy ogarniać tą dziedzinę, zaczynamy rozumieć, o co, tak nam się wydaje, o co w tym wszystkim chodzi, wiąże się z pewnym rodzajem estetyki, z estetyką piękna, z estetyką doskonałości. Chcemy mieć zdjęcia udane, ostre, chcemy mieć zdjęcia, które będą w pięknych kolorach, w które będą harmonijnie skomponowane. No i czy to jest dobre, czy to jest złe. Zanim pokażę Wam przykłady, które moim zdaniem troszeczkę zburzą ten idealny układ, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego doskonałość nas w fotografii pociąga. Odpowiedź jest banalnie prosta. Pociąga, bo daje nam bezpieczeństwo. Jak wszystko, co ogarniamy, co rozumiemy, co jesteśmy w stanie skwantyfikować, napisać, opisać, daje nam po prostu bezpieczeństwo. Brak tej doskonałości, czyli pójście w jakimś kierunku, który jest niekwantyfikowalny, który jest trudno opisać, który bardziej związany jest z naszymi emocjami i przeżywaniem aktu fotografowania i tego, co widzimy, niż samym fotografowaniem, niż tym zachwytem, sprzętem, ostrością, superobiektywami, bokeh i tak dalej. No więc pójście w tym kierunku sprawia, że czujemy się zaniepokojeni. Dlatego fotografia niedoskonała, wszelkie niedoskonałości, które są na naszych zdjęciach, odrzucamy z definicji. Wyrzucamy z naszego fotograficznego portfolio, do czego Was oczywiście bardzo zniechęcam. Mówię o tym na kursach, żeby po prostu nie wyrzucać zdjęć, których nie rozumiemy, ponieważ może się zdarzyć, że z czasem przyjdzie chwila, gdy popatrzymy na te fotografie i stukniemy się w głowę i pomyślimy: święty Panie, ależ mieliśmy zdjęcia, ale ich wtedy jeszcze nie rozumieliśmy. Więc ta niedoskonałość odrzuca właśnie z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć, bo musimy zacząć panować nad czymś, co jest nieopisane, co jest ulotne, co jest niekwantyfikowalne, powtórzę jeszcze raz, coś, czego do końca możemy nie rozumieć, co stanowi, no właśnie, nad tym się chyba trzeba pochylić, co stanowi tą niedoskonałość. Ale żeby nie być gołosłownym, popatrzmy na fotografię i spróbujmy skupić się chwilkę nad tymi niedoskonałymi zdjęciami, których autorzy, no cóż, niekiedy, a w większości przypadków takie Wam pokażę zdjęcia, fotografie są utytułowanymi postaciami
światowej sceny fotograficznej. Zacznę od fotografii, która wywołuje we mnie uśmiech, radość wręcz. To zdjęcie po prawej, spostrzegawczy fani z klanu, fanów Depeche Mode od razu zobaczą, kto jest na tej fotografii, co to jest za fotografia. Autor Anton Corbijn, holenderski fotograf gwiazd. Po prawej, różowa koszula, człowiek w rozostrzeniu zupełnym i trójka kolegów, którzy gdzieś tam na ścianie wpatrują się w obiektyw z pewnego rodzaju niepokojem i uśmiechają się trochę pod nosem. To jest to zdjęcie, które zobaczyłem pierwszy raz bardzo, bardzo dawno, ponad 30 lat temu. Jak nie dawniej. I byłem totalnie zaskoczony, bo po pierwsze, byłem na początku swojej fotograficznej kariery, to jest pierwsze primo. Drugie primo jest takie, że nie rozumiałem w ząb, dlaczego fotograf rozostrzył, czy też nie trafił z ostrością na wokalistę, który przecież jest tutaj pierwszoplanową postacią i jeśli chodzi o zespół, i jeśli chodzi o scenę, no i w ogóle najbardziej charakterystyczną, a skupił się gdzieś tam z tyłu na tych panach w tle. No więc zrozumiałem to dopiero po latach, kiedy pamiętam, pisałem tekst do tygodnika Przekrój o Antonie Corbinie i troszkę mocniej wgryzłem się w jego karierę fotograficzną i podejście do zdjęć. I zrozumiałem wtedy, że to była taka idea, która miała konkretny cel. Ta niedoskonałość w postaci, no nie wyostrzenia pierwszego planu, a skupienia się gdzieś tam na ostatnim, na tle i wywaleniu nam tutaj takiej wielkiej, nieostrej, różowej kuli na pierwszym planie, była pewnym pstryczkiem w nos właśnie dla wokalisty Davida Gahana i ukłonem w kierunku całej reszty i pewnym przeniesieniem akcentów, jeśli chodzi o rolę konkretnych osób w zespole. I taki prosty zabieg, zresztą bardzo często stosowany później przez Corbina i to jego przewrotne podejście do fotografowania osób znanych, no było później już mocno eksploatowane, no niemniej jednak w tym pierwszym zdjęciu tego typu, które widziałem, ni w ząb tego nie rozumiałem, no a później dopiero naszła mnie ta refleksja i oczywiście urok. Brak ostrości, bo skupiamy się nad czymś, co jest piętą Achillesa wszystkich zdjęć, tak naprawdę w dużej mierze jakieś braki ostrości związane czy to z poruszeniem, czy też z złym ustawieniem ostrości, bo to są dwie różne rzeczy. Zdjęcie poruszone, nieostre, a zdjęcie nieostre, bo ostrość ustawiona w innym miejscu. No mogą być piętą Achillesa, ale czy na pewno są? Ta niedoskonałość została w sposób perfekcyjny wykorzystana przez jednego z moich ulubionych fotografów, Niemca Petera Białobrzeskiego, który wybrał swojego czasu, to jest chyba jego pierwsza książka pod tytułem XXX Holy, czyli jego mistyczna podróż po Indiach. I zobaczmy sobie tutaj chociażby taką fotografię. Taka fotografia, która jest, została wykonana w tej ulubionej technice długich czasów naświetlania Białobrzeskiego. Zdjęcia są, jak widzicie tutaj, wymyte z kolorów, nieostre. Kiedy popatrzymy na kolejne zdjęcia i kolejne zdjęcia i kolejne zdjęcia, dostaniemy całą plejadę podobnej konwencji, podobnej formuły fotograficznej. I ja się z tym zgadzam i ja to kupuję i ja temu przyklaskuję, bo dla mnie ultra trudnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o fotografowanie takich krajów jak chociażby Indie, jest próba ucieczki od banału, od jakiejś formy, że tak powiem, egzotyzowania. Tutaj udało się Białobrzeskiemu to zrobić w sposób perfekcyjny. Zaakcentował jeden element duchowości Hindusów, tych świętych miejsc, Varanasi, no i właśnie duchowość, ulotność w rozumieniu literalnym w postaci duszków, czyli tych elementów, które zostały po prostu gdzieś tam na zdjęciach zarejestrowane, poruszone
właśnie pokazał. Możemy oczywiście dopatrywać się tu innych metafor, bo w końcu do tego zmierzam i do tego będę Was namawiał pod koniec dzisiejszego odcinka, żeby ta Wasza fotografia, nasza fotografia, bo dotyczy to tak samo Was jak i mnie, była bardziej metaforyczna, żeby była mniej dosłowna. Ta idealność, ta doskonałość niestety często tę metaforę zupełnie zabija. Jakżeż pokazać miejsce, które jest uduchowione? No więc można to zrobić w taki właśnie sposób, próbując to miejsce fotografować taką techniką, która tej ulotności, zwiewności miejscu takiemu jak chociażby Varanasi i Indie nadaje. Wiele lat temu poznałem innego fotografa, też będziemy w Indiach teraz, Michaela Ackermana, który miał jakiś czas w Polsce pomieszkiwał, pobywał w Krakowie. Przez kolegów, znajomych, mentorów moich fotograficznych trafiłem na tę postać i na te fotografie. Ackerman, który dzieciństwo spędził w Nowym Jorku, jest jednym z chyba najbardziej oryginalnych i najbardziej przerażających, jeśli chodzi o fotografię autorów. Przerażających w takim rozumieniu, że jest to fotografia bardzo, bardzo subiektywna, bardzo z wnętrza, bardzo z duszy i w dużym stopniu pokazująca, co autorowi w duszy gra, a gra w tej duszy nuta, która może niektórym się nie podobać, a niektórych może wręcz przerazić. Ja patrzę na te fotografie z pokorą i jednocześnie z swoistą zazdrością, bo tyle wnętrza, ile Ackerman w tej fotografii zawarł, życzyłbym sobie umieć zawierać takie rzeczy w swoich fotografiach. End Time City. Trudno to jakoś literalnie przetłumaczyć, bo nie jest to miasto końca czasów, czy nieskończonego czasu, czy nie wiem, jeżeli ktoś jest w stanie bardziej literackie tłumaczenie znaleźć tutaj, to bardzo przepraszam. Ackerman specjalizuje się w fotografii, która jest brudna, w fotografii, która jest przerażająca, która jest w swym wymiarze dekadencka, w której liczy się przede wszystkim emocja, nie dba za bardzo o kompozycję, ponieważ ta kompozycja jakby rodzi się sama, ma charakter wtórny, opiera się raczej na seriach zdjęć i całym takim ogólnym przesłaniu, który się kryje za tą fotografią. Tak jak wspomniałem, bardzo z wnętrza, bardzo z żołądka i z serca. Jednocześnie bardzo, bardzo trudna fotografia, gdzieś tam ukrywająca pod drugim, trzecim i czwartą warstwą sens tego wszystkiego, co tutaj widzimy. Polecam Wam pooglądać się, poprzyglądać się fotografiom Ackermana, zobaczyć, w jaki sposób potrafi sfotografować rzeczy takie jak w tym projekcie Half-Life, który nie wprost, ale dotyczy osób, które są uzależnione od różnych rzeczy. Tak jak potrafi po prostu w sposób perfekcyjny pokazać tę mroczność, to wszystko, co ten cały background mroczny, background zła, background przerażenia. Pamiętam, to jest jedno z pierwszych zdjęć, które widziałem, zresztą powstał w Krakowie, w okolicach hali Grzegórzeckiej, o ile dobrze pamiętam, tej knajpki już nie ma. I było dla mnie pewnego rodzaju właśnie przerażeniem, ponieważ ta fotografia w tamtymi czasy, to był początek 2000 lat, stała w zupełnej kontrze z tym, co ja wówczas fotografowałem, jak podchodziłem do fotografii. Ackerman potrafi pokazać fotografię, która naprawdę robi ogromne wrażenie. Mamy tutaj co z niedoskonałości? Mamy przede wszystkim nieostrości, mamy ruch, mamy przepalenia, mamy wielką ziarnistość. Wszystko to sprawia, że jest to taki podpis autora na tych fotografiach, podpis, który sprawia, że po prostu nie da się tych rzeczy, przejść obok tych rzeczy obojętnie, nie da się ich po prostu nie zauważyć. Mniej drastyczne, ale w podobnej konwencji zdjęcia autora, którego tutaj trudno w jakiś sposób nazwać z imienia i nazwiska, bo posługuje się chyba tutaj pseudonimem. Niemniej jednak Kay Sot, tak tutaj stoi.
Używa techniki, która pozwala rejestrować zdjęcia w ruchu, w poruszeniu, bo tutaj mamy zarówno intencjonalne poruszenie aparatem, jak i odpowiednio długie czasy naświetlania. Stosuje duże kontry fotograficzne, które pozwalają mu uzyskać właśnie takie znów duchowe, mocno dekadenckie, mocno jak z horroru wręcz techniki, tutaj jeszcze przezumowania, tworząc serie, które są bardzo, bardzo przerażające, ale w swym przerażeniu jednocześnie piękne, bo ta fotografia ociera się gdzieś po prostu o malarstwo, o techniki malarskie i rzeczywiście, patrząc na to, ja przynajmniej czuję się z tym dobrze, bardzo mi się te portrety podobają, są po prostu malarsko piękne. Wracając do Petera Białobrzeskiego, chciałbym się skupić na kolejnej technice i kolejnej niedoskonałości, która przekuta w atut absolutnie się broni. Projekt Neonowe Tygrysy, który w 2000, o ile dobrze pamiętam, w 2006 pokazywaliśmy w Krakowie w ramach Miesiąca Fotografii, ja wtedy miałem przyjemność współorganizować to wydarzenie. Neonowe Tygrysy, czyli portrety wielkich metropolii Azji Południowo-Wschodniej, które zostały wykonane w dosyć oryginalnej i specyficznej technice, pozwalającej uzyskać zdjęcia nocą, robione jak praktycznie w dzień, ale z dosyć dużymi przepaleniami. Zwróćcie uwagę, tutaj coś, co się w kanonie estetycznym fotografii, szczególnie na początku tej doskonałości, nie mieści. Wielkie przepały, białe plamy, które gdzieś tam wypalają dziury, można powiedzieć, w negatywach. To są akurat z kamera wielkoformatowa i te fotografie też były pokazywane w takich ogromnych formatach. Białobrzeski fotografował te centra, można powiedzieć, życia Azji Południowo-Wschodniej, jakby zderzając się z tym, nazwałbym to swoistym paradygmatem tygrysów azjatyckich, czyli miejsc, gdzie wszystko to, co nowe, to, co nowoczesne, wszystko to, co jest początkiem, i nie chodzi mi tu w tym momencie o koronawirusa, bo swoisty paradoks, do czego to doszło, że gdzieś początek rzeczy złych też gdzieś w tej Azji narastał, ale mówimy tutaj o zderzeniu tej nowoczesności z tradycją i z tym, co z tych tygrysów azjatyckich wraca do nas w postaci technologii, jakichś rozwiązań informatycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc te nowe tygrysy powstały właśnie w takiej technice po to, żeby pokazać, że ten dzień trwa tam 24H, prawda, że nowe tygrysy są oświetlone neonami, że to światło sprawia, że te miejsca nigdy nie śpią, są wiecznie żywe, wiecznie ruchliwe, jednocześnie zanieczyszczone w jakiś sposób tym światłem. Zresztą później Białobrzeski taki projekt związany z zanieczyszczeniem światłem różnych miejsc na świecie realizował. Jeśli chodzi o wykorzystywanie światła, to zwróćmy uwagę na jedną fotografię, która świetnie, idealnie pokazuje błąd, który bardzo często jest wytykany, czyli mocna, ostra lampa błyskowa, która bije po prostu w twarz. Tomasz Lazar, fotografując protesty takie antyglobalistyczne, antykorporacyjne w Nowym Jorku w 2011 roku, taką oto fotografię uskutecznił, która pokazuje proces aresztowania i jednocześnie walnął po prostu bezczelnie, jak widzicie tutaj, lampą błyskową, troszeczkę od dołu, lampa trzymana w ręce, w taki sposób, że postać na tym zdjęciu, jej moment jakby wykrzyczenia został wzmocniony światłem lampy błyskowej. Ja właśnie do tego zmierzam. Wzmocniony światłem lampy błyskowej, czyli zresztą to jest technika, którą ja wykorzystuję, może nie dosłownie taką, ale podobną, kiedy fotografuję w Berlinie w czasie parady Pride.
dorocznej, na którą jeździmy z warsztatami fotograficznymi. W tym czasie też stosuję taką technikę, która pozwala mi jakby przejaskrawić pewne emocje za pomocą lampy błyskowej, coś, no, co w portrecie absolutnie jest absolutnie jest nieakceptowalne. No, wywalono by nas ze studia, gdybyśmy coś takiego przynieśli i takie zdjęcia w studio chcieli robić, czy nawet w jakimś portrecie biznesowym gdzieś na ulicy. Absolutnie nie. Ale tutaj, tak jak w przypadku Białobrzeskiego światło, tak w przypadku Lazara światło pełni konkretną rolę. Cóż, Sally Mann, no jedna chyba z najważniejszych absolutnie kluczowych postaci, jeśli chodzi o współczesną fotografię, zrealizowała taki projekt, który się nazywa Deep South, głębokie południe, czyli obszar no, południowych Stanów, południowo-wschodnich Stanów Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, zrealizowanych kamerą wielkoformatową na szklanych kliszach, wykorzystując niedoskonałości obiektywów, cieknące światło, jakieś elementy, no, które sprawiają, że, no właśnie, sprawiają, że jeżeli ktoś z Was, tak jak i ja, był fanem serialu True Blood i oglądał z zapartym tchem przygody bohaterów, które właśnie dzieją się na głębokim południu, który poczuł klimat Luizjany, który poczuł zapach i swąd i wilgoć bagien i mroki tamtych miejsc, to patrząc na te fotografie, które jak widzicie właśnie wymykają się kanonowi estetycznej fotografii krajobrazowej, w absolutny sposób się wymykają, które wymykają się doskonałym technikom rysowania obiektywów, wymykają się temu, co robił Ansel Adams, fotografując swoje krajobrazy, pacykując to wszystko pod powiększalnikiem do tego stopnia, że przypominało 3D obrazy, wielkoformatowe obrazy trójwymiarowe. Tak Sally Mann po prostu stawia na coś zupełnie innego, stawia na emocje, stawia na to, żeby miejsca jak te no, wypełnione były emocjami, które wynikają z jej podejścia, z jej do tematu, z jej potrzeb ilustrowania tego tematu. Bo powoli zmierzamy w kierunku potrzeb, zmierzamy w kierunku odpowiedzi na pytanie, czemu służy niedoskonałość? Po cóż ta niedoskonałość jest? Dlaczego tacy uznani fotografowie zamiast robić piękne, ostre, kolorowe zdjęcia, no pochylają się właśnie w takim kierunku, który no, nie do końca odpowiada właśnie na to estetyczne pytanie. Ta odpowiedź za chwilę padnie. Myślę, że się nad nią pochylimy i ja spróbuję to wyjaśnić. Ale nim to się stanie, zerknijmy na ostatniego autora, którego Wam chcę dzisiaj pokazać. Kto ogląda moje live'y, ten wie, że jest to jeden z moich ulubionych fotografów. Alex Webb, który specjalizuje się w specyficznej fotografii ulicznej, wieloplanowej, który buduje narracje wieloplanowe. Co to oznacza? No, że ta historia nie jest prosta, tak? Ta swoista niedoskonałość tych jego fotografii wynika z tego, że nie da się z nich wyczystać prostych historii, nie da się popatrzeć, powiedzieć ładne, powiedzieć ach, powiedzieć och, tylko po prostu tutaj zaczynają się dziać różne rzeczy i te rzeczy wymagają od nas większego skupienia. Ta fotografia jest trudno konsumpcyjna. Tutaj są fotografie, które absolutnie wymykają się kanonowi kompozycji, takiej kompozycji, którą uczą nas w szkole, bo mamy tutaj niejednokrotnie bardzo duże kontry, poucinane ręce, poucinane nogi, osoby dotykające krawędzi, gdzieś przy krawędzi, historie, które są gdzieś tam urwane, ponieważ wymagają od nas głębszego zastanowienia się, co jest na zdjęciu, przeanalizowania tego, przeczytania tego, tak jakbyśmy to czytali w jakiejś literaturze. To zdjęcie bardzo lubię. Jest to fotografia, która zdobi okładkę albumu Alexa Webba o Stambule, miasto setek, The City of Hundred Names, setek imion.
Lubię to zdjęcie z tego względu, że tu świetnie jest zagrany kolor, że tu świetnie jest zagrana metafora, bo ta postać młodego chłopca z watą cukrową gdzieś na schodach jednego z meczetów, plus te dwie osoby gdzieś tam w cieniu, może nie w cieniu, ale w tle, w nieostrości, to zastanowienie się młodego człowieka, spojrzenie gdzieś w bok, on też przecież tak tu skadrowany jest absolutnie no, nie książkowo, niedoskonale, a zdjęcie do tego stopnia dobre, że zagościło na okładce tegoż albumu, jak powiedziałem, więc bez dwóch zdań jakiś powód autor ku temu musiał mieć. Jakim powodem było zamieszczenie takiegoż właśnie zdjęcia? Absolutnie nie estetyka, a emocja. Przede wszystkim to, co broni niedoskonałość fotografii, to są emocje. I to nie są emocje tylko związane z tym, co fotografuje dana osoba, ale emocje związane z tym, jak dana osoba, jak fotograf, fotografka patrzy na przestrzeń, własne emocje. Fotografia niedoskonała zaczyna się tam, gdzie zaczyna się myślenie o tym, co ja czuję, jak ja pewne rzeczy interpretuję, jak ja pewne rzeczy chcę pokazać. Zaczyna się tam, kiedy zapominamy o fotografii jako sposobie rejestracji rzeczywistości i nadania jak najlepszej, jak największego piękna, jak najlepszego wyrazu, jak największej klarowności tego wszystkiego, co fotografujemy, ale zaczyna się tam, gdzie myślimy o tym, jak my rozumiemy świat. Tak jak Michael Ackerman, tak jak Peter Białobrzeski, jak Tomasz Lazar, Alex Webb, oni po prostu ten świat rozumieją w taki sposób. Pokazują go w taki sposób. Alex Webb używa takich technik kompozycyjnych, które troszkę dehumanizują tą przestrzeń. Człowiek staje się elementem, często martwym wręcz, jakimś elementem kompozycyjnym. Jego wygląd, wyraz twarzy, emocja nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, ponieważ cały układ człowieka, przestrzeni, jakiś gest buduje to, co stanowi clue tej, cudzysłów, niedoskonałości. Fotografia niedoskonała to fotografia autorska, to fotografia, w której niedoskonałość używana jest, uwaga, i tu jest najważniejsza rzecz, uwaga, z premedytacją i z pełną świadomością, po co używa się tej niedoskonałości, do czego ona ma służyć. O tych podstawowych błędach w fotografii, o kompozycyjnych, błędach wynikających z niedoskonałości warsztatu, na tym etapie początkującym mówię w moim kursie fotografowania w podróży. Jest to kurs, w którym znajduje się naprawdę kilkadziesiąt godzin wiedzy dotyczącej różnych aspektów fotografowania w podróży. Jest to taka piguła, która pozwoli zrobić Wam bardzo, bardzo szybki i merytorycznie ugruntowany start w kierunku dobrej fotografii w podróży. I zapraszam do mojej akademii. Link znajduje się tutaj nad filmem, pod filmem, wszędzie można kliknąć. Fotografia zaczyna się tam, gdzie my, fotografujący, zaczynamy nad nią panować, nad środkami wyrazu. Zaczynamy panować nad środkami wyrazu. Zaczyna się tam, gdzie fotografie, które przygotowują, pokazują nas, pokazują to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co czujemy, co nam w duszy gra, a nie to, kiedy pokazują nam, jak piękne potrafimy robić fotografie, jak ostre mamy obiektywy i jak idealnie jesteśmy w stanie skomponować przestrzeń krajobrazu bez jakiejkolwiek interpretacji. Nie sztuką jest pokazywać, jak świat wygląda. Każdy może sobie pójść i to zobaczyć. Sztuką jest pokazać świat, który my widzimy, który my interpretujemy. I do tego tak naprawdę te niedoskonałości zmierzają. Ona się broni tam, gdzie jest środkiem wyrazu, gdzie jest używana intencjonalnie, gdzie nie jest przypadkowym pstrykiem, jest wypadkową jakiejś naszej wrażliwości, tego, co my mamy potrzebę pokazywania. Kiedy nasza fotografia staje się językiem wizualnym, ja o tym mówię w kółko, ale mnóstwo osób o tym zapomina, że fotografowanie to jest język, taki sam jak rzeźba, jak język pisany, jak język śpiewany, forma wyrazu i powinna wynikać z tego, co jest w nas w środku, z tego co my jakby czujemy. Ale żeby nie być gołosłowny, teraz Wam pokażę dobrą fotografię doskonałą. A co? Bo to nie jest tak, że wszystko musi być niedoskonałe, wszystko musi być rozostrzone, poruszone, mroczne, trudne w konsumpcji, bo wieloplanowe. Czasami
doskonałość jest atutem, ale musi być, tak jak powiedziałem, użyta z pewną intencją, a ten autor znalazł tę intencję i zrobił to w sposób perfekcyjny. Zobaczmy. Z Alastairem Philipem Wyperem spotkałem się wiele lat temu, a z 10 chyba. Zostaliśmy zaproszeni na taki event, który organizował Nikon w Atenach. On był jednym z gości, którzy prezentowali swoje fotografie i absolutnie zakochałem się w jego doskonałych portretach. Robi świetne fotografie, zajmuje się świetną tematyką. Tutaj cały projekt taki bardzo technologiczny, który prezentował różne miejsca, w których dzieją się różne rzeczy, fabryki, zakłady przetwarzające coś, jakieś centra logistyczne, centra kosmiczne wręcz, no wszystko to, co związane jest z wysoką technologią, co wymaga perfekcyjności. I właśnie tą perfekcyjność pewnych miejsc, to, że tam nie ma miejsca, grama, przestrzeni na jakąś pomyłkę, na to, że coś może nie pójść, jak było zaplanowane, przekuł na atut, więc ta fotografia idealnie perfekcyjna, często symetryczna, z pięknymi kolorami, z jakimiś, słuchajcie, nie ma tutaj żadnych krzywych linii, ani innych wad, które po prostu, jest dużo symetrii, dużo piękna kolorystycznego, bo one idealnie oddają temat, który on tutaj chciał poruszać. No, gdyby chciał zrobić zdjęcia w elektrowni atomowej, która wybuchła, zniszczyła się, spaliła i zostały z niej resztki, to prawdopodobnie użyłby dokładnie odwrotnej techniki. Tutaj użył właśnie tej idealnej symetrii, jakieś dzielenie na pół, rzeczy, których my nie robimy. Piękna zabawa światłem. No, jest to wszystko pokazane w sposób absolutnie idealny, bez grama uciekania się w jakąś inną technikę, ale powód ku temu jest. I tymi fotografiami Alastaira chciałbym zakończyć ten odcinek. No właśnie dlatego, żeby dać troszeczkę głos adwokata diabła i odpowiedzieć na pytanie, które pewnie niektórym z Was nasuwa się, no kiedy używać doskonałości, a kiedy od tej doskonałości uciekać. Bo odpowiedź jest bardzo prosta i zresztą już padła na tym w tym dzisiejszym odcinku. Wtedy, kiedy mamy intencję, by to robić, a nie zawsze. Musimy mieć świadomość tego, co fotografujemy, jak chcemy to pokazać. Musimy mieć pomysł na to, jak chcemy pewne rzeczy sfotografować. Jak zrobić portret, jak sfotografować krajobraz, jak robić zdjęcia na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Od tego powinno się zacząć. W moment, w którym kończymy zachwyt sprzętowy, nazwijmy to tak, zachwyt tym, jak idealna fotografia potrafi być, powinien być momentem, w którym zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak pokazać indywidualnie coś, co nam w duszy gra, jak to przekuć na fotografię i sprawić, żeby nasze zdjęcia były rozpoznawalne i były nasze, a nie były jakąś podróbką fotografii, które już kiedyś widzieliśmy. A wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się fotografowania w podróży, zapraszam do mojej Akademii Fotografa w Podróży, gdzie można znaleźć kursy online, warsztaty i plenery fotograficzne, fotografii krajobrazowej, streetowej, reporterskiej, fotografowania w podróży i w końcu fotowyprawy do kilku ciekawych rejonów świata. W czasie fotowypraw uczymy się fotografii, fotografujemy w małych grupach, przeglądamy zdjęcia, wybieramy najlepsze, a przede wszystkim mamy świetną radość ze wspólnego fotografowania w wybranych, atrakcyjnych wizualnie miejscach. Zapraszam.